Zajebiście ogólnie, zajebiście EBU, tak trzymajcie, tak róbcie. Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Rozlosowano półfinały Eurowizji 2026. I to właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Przyjrzymy się przede wszystkim temu, w którym półfinale znalazła się Polska. No i przeanalizujemy właściwie, co to w kontekście szans dla Polski na Eurowizji będzie znaczyło. Zobaczymy, kto w tych półfinałach w ogóle jest, jak to wygląda, kto jest właśnie w tym polskim półfinale. No i zanim przejdziemy do sedna, oczywiście przypominam Wam o tym, żebyście nie zapomnieli o subskrypcji mojego kanału, a także o zostawieniu łapki w górę. Zapraszam Was też serdecznie na mojego Instagrama i Xa. I naprawdę Was bardzo mocno tam zapraszam. Chciałabym te profile trochę rozkręcić, a myślę, że większość z Was, którzy teraz to oglądacie, pewnie macie profil albo na jednej, albo drugiej platformie, a może nawet na obu, więc naprawdę nic Was to nie kosztuje, a dla mnie będzie to dodatkowa motywacja, żeby tam więcej wstawiać. Dobra, ale bez zbędnego przedłużania przejdźmy do sedna i zacznijmy od tego, co prawdopodobnie najbardziej Was interesuje, czyli od tego, w którym półfinale będzie występowała Polska. A Polsce ponownie przytrafił się pierwszy półfinał, ale tym razem druga połowa tego półfinału, co jest generalnie pozytywne w kontekście polskich szans na tegorocznej Eurowizji. No bo jednak umówmy się, że ta druga połowa zazwyczaj jest trochę łatwiejsza i trochę łatwiej z niej wyjść do finału. Przede wszystkim dlatego, że jednak te piosenki z drugiej połowy będą bliżej końca i będą lepiej zapamiętane niż te na początku, po których będzie masa kolejnych piosenek i zdążą po prostu być zapomniane, zwłaszcza jeżeli nie będą jakieś naprawdę wow. Natomiast tutaj połowa, w której będzie Polska występowała, jeżeli chodzi o ten półfinał pierwszy, to też nie jest żadna gwarancja jakiegoś sukcesu albo braku sukcesu. To jest jakiś delikatny booster, który gdzieś tam może odrobinkę pomóc, ale na pewno nie upatrywałabym w tym jakichś ogromnych zastrzyków zwiększonych szans dla Polski, ale jest to jakiś tam pozytyw. No i myślę, że niestety, jeżeli chodzi o pozytywy, to tutaj chyba zakończę, ponieważ niestety, ale państwa, jakie nam się trafiły w półfinale, tak delikatnie mówiąc, będzie ciężko. I tutaj nie chodzi mi o to, że to są jakieś złe państwa, tylko o to, że po prostu, może poza jednym, tylko o to, że po prostu są to państwa, w których względnie nie ma wśród nich takiego państwa, w którym byłaby naprawdę duża polska diaspora. No i tutaj musimy się na chwilę cofnąć do wydarzeń, które miały miejsce przed sezonem i do tego, że parę państw z Eurowizji się w tym roku wycofało. Z jakich powodów i dlaczego, to Wam już mówiłam. Ja jeszcze powtórzę, że ja z decyzją tych państw jak najbardziej się zgadzam. Natomiast fakty końcowo są takie, że wśród tych państw, które się wycofały, były też takie kraje, które raczej mają dosyć sporą polską diasporę i które potrafiły sypnąć punktami właśnie dla Polski także. Bo słuchajcie, wycofała się na przykład Irlandia i tutaj myślę, że nie muszę nikomu przypominać, że Irlandia to jest kraj, w którym polska diaspora jest dosyć liczna.
Tak samo wycofała się Islandia, która również słynie z tego, że polska diaspora jest tam naprawdę duża i w ogóle jeżeli chodzi o takie mniejszości etniczne na Islandii, to Polacy są tam w ogóle najbardziej liczną grupą. Wycofała się także Holandia, w której no też sami wiecie, że ta diaspora polska jest liczna. Więc tutaj no nie da się ukryć, że odeszły takie państwa, które gdzieś tam mogły nas odrobinę podpompować, czy to w półfinale, czy to potem w finale. Natomiast no nie mamy na to wpływu, to się już wydarzyło i przyjrzyjmy się temu, kto w polskim półfinale pierwszym w ogóle z nami tam będzie uczestniczył i kto będzie naszą konkurencją. Ja Wam tutaj albo tutaj, no nie wiem, gdzieś tam Wam tu wyświetlę, tak żeby mojego ryjca nie zakrywać, to Wam wyświetlę, kto jest właśnie w tym pierwszym półfinale z Polską. No i de facto, jeżeli chodzi o taką polską diasporę, no to ewentualnie takim boosterem dla nas będzie to, że Niemcy, którzy nie uczestniczą w półfinałach, bo oni są już automatycznie w finale, ale Niemcy będą głosować właśnie w tym naszym pierwszym półfinale, a no w Niemczech jednak jest dosyć spora ta polska diaspora, więc no to jest jakiś tam plusik. Natomiast no tutaj wśród uczestników, którzy z nami w tym półfinale będą, no to raczej nie ma za dużo państw takich, których moglibyśmy powiedzieć, że no tam jest faktycznie duża polska diaspora. No mamy na przykład Szwecję, gdzie no faktycznie trochę Polaków rzeczywiście tam mieszka, natomiast to się realnie zazwyczaj nie przekładało na punkty. Mamy na przykład także Litwę, gdzie no też możemy powiedzieć, że polska mniejszość narodowa jest tam obecna. No i tutaj też jakiegoś punkcika możemy upatrywać, ale tak poza tym, no to powiem Wam, że no tak średnio. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. I żeby była jasność, oczywiście w każdym z tych krajów jacyś Polacy oczywiście mieszkają. No może poza San Marino, okej. Chociaż nie jestem pewna, może tam jakiś Polak się znajdzie, w końcu my jesteśmy wszędzie. Natomiast chodzi mi tutaj głównie o takie państwa, w których faktycznie ta polska diaspora jest na tyle liczna, że mogłoby się to ewentualnie przełożyć na punkty. No i poza tymi, które tutaj wymieniłam, no będzie ciężko, szczerze mówiąc. Co oczywiście nie znaczy, że Polska nie ma absolutnie żadnych szans. Natomiast nie znamy polskiej piosenki, nie wiemy jeszcze nawet, kto w polskich preselekcjach w ogóle będzie brał udział, więc nie mamy absolutnie żadnego pojęcia, kto nas może w ogóle reprezentować w tym roku, przez co ciężko jest ocenić de facto, czy Polska będzie miała jakiekolwiek szanse, zwłaszcza, że poza tym, że polskiej piosenki nie znamy, to nie znamy jeszcze praktycznie całej stawki. No mamy 2 piosenki do tej pory wybrane, ale z tego, co na razie wiemy i z tych informacji, które na razie mamy, no mamy ich mało, ale jakieś tam mamy, no to na razie się to dla Polski rysuje tak średnio. Jeszcze musimy sobie przypomnieć o pewnej ważnej zmianie, która zajdzie w tym roku podczas Eurowizji, a mianowicie będzie znowu jury w półfinałach też oddawało swoje głosy. W zeszłym roku mieliśmy sam televoting, czyli tylko telewidzowie decydowali, kto do finału się zakwalifikuje. Natomiast no, w tym roku znowu będziemy mieli właśnie jurorów, czyli będzie to powrót do takich zasad, jakie były przez wiele, wiele lat wcześniej. No i tutaj jest to dla nas też taka średnia informacja, jeżeli chodzi o szanse Polski, no bo jest taka, powiedzmy, tendencja, że Polska w przypadku jury raczej radzi sobie gorzej niż lepiej. Oczywiście to nie jest zasada, zwłaszcza kiedy nie znamy piosenki i nie wiemy, czy ona będzie taka bardziej pod jury, czy bardziej może taka pod televoting, czy pod oba te czynniki, czy pod żaden, no bo tak też może być, tak też może być. Z pozostałych kwestii, jeżeli chodzi o te półfinały, no to na przykład bardzo ciekawe jest to, że na 3 państwa byłej Jugosławii, które w ogóle biorą udział w Eurowizji, to wszystkie 3 są w pierwszym półfinale. Zajebiście ogólnie, zajebiście IBU, tak trzymajcie, tak róbcie. Natomiast czy realnie to, że te wszystkie państwa są w jednym półfinale bardzo dużo zmienia?
Wydaje mi się, że to może trochę wypaczyć wyniki, dlatego że wiemy doskonale o tym, że najprawdopodobniej te państwa dosyć hojnie obdarują się punktami i nie mamy na to żadnego wpływu. To owszem, jest czymś, co należy piętnować, natomiast tu wydaje mi się, że powód tego typu głosowania gdzieś tam na sąsiadów jest dosyć głęboko zakorzeniony też w kulturze i to nie jest po prostu tak, że nie wiem, Serb sobie siedzi i po prostu stwierdza, że ta czarnogórska piosenka to mi się nie podoba, ale wyślę tam SMS-ka, żeby sąsiady były zadowolone. Myślę, że to tak nie działa. Działa to też głównie dlatego, że jednak te języki są podobne, kulturowo, muzycznie, gdzieś te narody wszystkie są zbliżone i wydaje mi się, że to jest taki główny czynnik. Natomiast faktycznie będzie to pewnie miało jakiś tam wpływ na to, kto się później zakwalifikuje. No i w zasadzie, jeżeli chodzi o to, co wiemy do tej pory, to ja się chyba tutaj zatrzymam, dlatego że dalsze wnioski są na ten moment niemożliwe do wyciągnięcia, jeżeli znamy tylko 2 piosenki ze stawki. Nie mamy zielonego pojęcia, kto z Polski może w ogóle pojechać na Eurowizję, tak samo jak z wielu innych państw też na razie nie wiemy zbyt dużo. Chciałabym się też wszem i wobec pochwalić, że mam tutaj nowe dekoracje i tym razem są w dobrą stronę. Więc tak jak w zeszłym roku powiedziałam, że mam chyba 3 IQ, Agurka debil i nie zauważyła, że w sumie to trzeba by było te napisy zrobić w odbiciu lustrzanym, nie? IQ 12. Ale teraz podejrzewam, że już mi o 2 mogło podskoczyć, więc mam nadzieję, że jesteście ze mnie bardzo dumni i jak tak dalej pójdzie, to być może na Eurowizji 2060 będę miała nawet z jakieś 50 IQ. Tymczasem ja serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Przypominam o tym Instagramie i o tym Xie. No i przypominam także o tym, żebyście zasubskrybowali mój kanał, dali łapkę w górę. No i co? Trzymajcie się. Do zobaczenia.